Pod popiołem, a gdy otwiera paszczę, unosi się duszący zapach siarki. Skrzydła, potężne jak burzowe chmury, zbijają się w powietrze z głuchym łopotem. W powietrzu słychać trzask pękających kamieni, gdy jego ogon uderza w ziemię. Słyszysz? To jego ryk przetacza się przez wzgórze. Dudni w murach zamku i budzi echa przeszłości. Zna każdy cień miasta, każdy jego zapach. Gdzieś tu, na wawelskim wzgórzu, pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, historią a legendą, rzeczywistością a wyobraźnią jest przestrzeń, która łączy w sobie wszystko. Tajemnice i historię, która wciąż wabi swoją nieodgadnioną naturą. Zatrzymaj się więc i spójrz uważnie. Historia pozostawia ślady w odciśniętych w kamieniu amonitach, w wawelskich legendach, w pozostałościach dawnego Międzymórza, które wciąż badamy i odkrywamy. Bo historia nigdy nie kończy się na tym, co wiemy. To będzie opowieść o ludziach, którzy w stale zamykali strach, o odwadze, która ma kształt i ciężar, o czasie, w którym wojownik nie był żołnierzem, a legendą wrogu, o chwale, o przygodzie, o przeznaczeniu, o lęku przed końcem, o pragnieniu nieśmiertelności i o potrzebie zostawienia po sobie czegoś więcej niż tylko... Rok 1410. Nad polem Grunwaldu unosi się dym, trzask łamanych kopii i krzyk stali, gdy polsko-litewskie wojska kruszą potęgę zakonu krzyżackiego. Niecały rok później król Władysław Wielki wyrusza do Krakowa nie z kosztownościami, lecz z dowodami zwycięstwa. Za królewskim orszakiem suną zdobyczne chorągwie, ciężkie od krwi i bitewnego dymu. W 1411 roku król wprowadza je do katedry i zawiesza przy grobie świętego Stanisława jako świadectwo wielkiego zwycięstwa. W ich cieniu rodzą się nowe pokolenia obrońców, a pamięć o tym triumfie stanie się fundamentem przyszłej zbrojowej. Miejsca, w którym stal i proch będą przemawiały równie donośnie jak królewskie insygnia. Z przysięgi Grunwaldu wyrasta nowa siła Wawelu. Każde pokolenie dokłada do murów nie złoto, lecz stale i pamięć bitew. Po zwycięstwie pod Obertynem w 1531 roku król Zygmunt I wznosi arsenał przy Bramie Chockiej, by strzec armat i chorągwi. 100 lat później Władysław IV buduje gmach dla artylerii, gdzie ciężkie czołgi psują ogniem, gotowe na każdy atak. Przez kolejne wieki Wawel nie zazna spokoju. Odpiera wojska Maksymiliana w 1587. Stawia czoła potopowi szwedzkiemu w 1655 i rosyjskim ostrzałom w czasie Konfederacji Marskiej w 1772. Po trzecim rozbiorze w 1795 roku Wawel traci królewską rolę. Broń, która broniła Rzeczypospolitej, milknie, a w murach brzmi echo obcych rozkazów. Jednak duch narodu nie gaśnie. W katedrze spoczywa Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski, bohaterowie walk o wolność, cień równy. Najcenniejsze skarby Wawelu, w tym szczerbiec i agrasy, w pośpiechu opuszczają zamek, by umknąć grabieży. Wyruszają w dramatyczną podróż przez Europę aż do Kanady, gdzie przez lata spoczywają w ukryciu. W 1959 i 1961 skarby wracają do Krakowa, przypominając o narodzie, który nie pozwolił zgasnąć swojej historii. W 1963 Wawel otwiera zbroję. Światło znów odbija się w sztalowych lufach, a każdy miecz i chłodnik, ocalałe z rozbiorów, wojen i wygnania, prowadzą nas w głąb wieków, gdzie stal zamienia się w pamięć, że odwaga i pamięć są silniejsze niż czas, a to, co zapisane w stali, wciąż szeptem prowadzi ku temu, co dopiero nadejdzie. Tapestries commissioned by the king depicts the coats of arm of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, which were symbols of the Jagiellonian monarchy. Other fabrics are abundantly covered with grotesque ornament, suggesting the artistic circle they originated in. The heraldic and grotesque tapestries share one common element, the royal initial SA, Sigismundus Augustus, woven in gold thread, which identifies the collection's owner.
Jakby to tak było naturalnie, nie? To byłoby piękne. The biblical series consists of 19 large tapestries depicting events from the book of Genesis. Matko, żywili rasy. Fajne. Not only did they show biblical scenes, but also captivated viewers with the beauty and erudition of their creators. The artist who made cartoons for these masterpieces was Michiel Coxey, a painter often referred to as the Flemish Raphael. Inspiration for 16th century artists. It is no wonder then that the animal series is distinguished by its unique, exceptional character, unparalleled in such scale and beauty in any other collection worldwide. The tapestries from this collection are known as verdures. Their color palette is dominated by green, encompassing a full range of shades and tones. In animal tapestries, animals reign supreme, presenting themselves in all their splendor against the backdrop of the northern European landscape, regardless of whether they are exotic or native creatures. As extraordinary as the history of Poland is the story of the Royal Tapestry Collection. They have been the subject of disputes, pledges, and plunder, the cause of bargains and political fights. They have survived fires. They have been cut and sewn together, torn and repaired. They have been saved in tragic circumstances. The new Crown Treasury. For centuries, one of the most important institutions of the Polish state was the Crown Treasury. It housed royal insignia, various valuables and curiosities, diplomatic gifts, as well as relics, works of art, precious vessels and jewels that comprised the official wealth of the rulers. Hidden from the eyes of outsiders, it was a visible sign of Teraz sovereignty idziemy. and a silent witness to the turbulent history of multinational Poland, known as the crown of Bolesław I the Brave, the gold orb and scepter of Sigismund Augustus's foundation, a gilded tray for placing the crown during coronations, and the parchment Bible on which the crowned monarch swore an oath. The treasury housed one more item, which is now the most important historical piece of Polish memorabilia and the only preserved element of coronation insignia of the Piast dynasty, Gladius Sherbiec, the coronation sword of Polish kings. Originally, the royal hunting records tell us that the king spent enormous sums on the purchase of finished jewels, imported from France, Venice, Gdansk, and Nuremberg, among other places, as well as on the raw materials themselves, pearls, gemstones, and gold. Even though at the beginning of their reigns, elected monarchs would always pledge to maintain and expand the treasury, Z lampą to many of them ale it tu z became lampą an też nie additional będzie source widać. of Z funds. lampą też nie będzie widać. The practice of pawning or selling the contemporary crown treasury once again captivates visitors with its richness and diversity. Among the most valuable masterpieces of goldsmithery and jewelry, the brightest are memorabilia associated with Polish rulers, as well as noble and magnate families. The Opalinskis, Sapiehas, Jabłonowskis, Potockis, To and było piękne, nie? Radziwiłłs.
The kwiatami. unique collection of beautiful silverware, including tankards, goblets, and ceremonial sideboard silverware, once adorning the tables of the wealthiest families, is a real delight. We are taken on a journey into the past by the fascinating collection of military memorabilia, exquisitely decorated horse tacks and saddles, and above all, the honorary insignia of John III Sobieski. Finally, reflecting the history of the Polish state, every day anew is the Sherbet sword, a silent witness to significant events.